Dobry, co ja dzisiaj przeżywam? Jesteśmy w Atenach. Nie ma tu żadnych ładunków eksportowych, żadnych, nic tu nie ma. Jaki mi się udało ogarnąć? 4 godziny mnie wałkowali. Rekomendacje, nie rekomendacje, cuda świata. Aż w końcu zaczęłam podejrzewać, że to oni mnie oszukują. Próbują oszukać. No i słuchajcie, przyjechałam w końcu na załadunek. Znalazłam miejsce, port kontenerowy taki jak ostatnio nie byliśmy tutaj, pamiętacie, wtedy co mi staniki dali? Mówią, że to tu, chociaż dostałam współrzędne trochę inne, ale po nazwie jest tu. A ze współrzędnymi to tak czasami jest. No i słuchajcie, jest gonitwa, bo o północy mam prom z Patras. Stąd jest 3 godziny jazdy do Patras i do 22 muszę max być. Miało być zlecenie na dzisiaj, zrobili na jutro, więc nie wiadomo, czy dzisiaj załadują. Jest tutejsza godzina 3, widzę, że to jest do 5. Do 5 godzin przed odpłynięciem promu mogę zamknąć rezerwację, więc powiem wam szczerze, że ja nie wiem, co to dzisiaj będzie, czy ja to załaduję, czy ja nie załaduję, czy będę musiała odwoływać, ale generalnie to takie to zlecenie jest średnie. Jeszcze ostatecznie to jest to zlecenie do Madrytu. Chciałam wziąć, jeszcze 50 euro wytargałam, ale no tutaj po prostu nic nie ma. Nie ma z czym jechać przez cały dzień. Nigdzie nic mi się nie udało znaleźć, więc po prostu wzięłam co było. Żeby się stąd wyrwać, ja pomyślałam sobie, że w sumie to tym promem też jeszcze nie płynęłam. Walczymy. Za chwilkę się okaże, czy dzisiaj załadują, czy nie załadują. Oby załadowali, bo byśmy dzisiaj dopłynęli, a jeszcze po drodze w Mediolanie mamy urząd celny. To jest też w ogóle z tymi urzędami celnymi tutaj. Więc powiem wam, że Ateny następnym razem jak będę brała, to tylko i wyłącznie w kółku od LKW, bo wtedy się przynajmniej człowiek czuje bezpiecznie. Ile mnie to już stresu dzisiaj kosztowało, co pół godziny odpowiadali na maila. Co chwilkę jakiś problem. Raz, że numery do osób, z którymi współpracowałam, maile i oni rzeczywiście pisali do tych osób. Gdzieś nie wszyscy odpisali od razu, więc podawałam kolejne osoby. Później jeszcze wiadomo, że wszystkie dokumenty wysłałam, typu od CPD i tak dalej. No więc wtedy napisali jeszcze, żeby do ubezpieczyciela, więc jeszcze do brokera pisali rzeczywiście. Więc to też z drugiej strony pokazuje tylko, jakie mamy teraz czasy, że tak strasznie trzeba weryfikować nowego przewoźnika, bo jest tak strasznie dużo oszustw, więc no jest jak jest, to ja wiem o tym, że jest dużo oszustw, ale z taką mocną weryfikacją to się jeszcze nie spotkałam, ale z drugiej strony jest też dosyć krótki termin płatności, bo 19 dni, ale nie jest aż taki krótki jak 19 dni, bo od momentu, w którym oni dostaną papier, czyli będę musiała pocztą wysyłać, jak wrócę. A wiecie, jeszcze mi się szykuje, mi się zdaje, że z 2 tygodnie w trasie i to jest jeszcze Bułgaria. Spedycja, w sumie to jest firma transportowa ze spedycją bułgarska, więc do Bułgarii zakładam też to trochę pójdzie, a może jeszcze nie dotrzeć od razu. Więc to nie będzie aż takie kolorowe, jak się zdaje. Jest jak jest, nic nie było. Była też jakaś spedycja warszawska, którzy mówili, że tak, mają dużo ładunków kontenutek na tandem, ale jak przyszło co do czego, to się przestali odzywać też. Tam też chcę, widzicie, przyjechać, a gdzie tu mam stanąć? Chyba nic innego nie wymyślę, jak się tylko przytulić tutaj. No i się wszystko wyjaśniło. Nic z tego dzisiaj. Powiedzieli, że kontener jest jeszcze w porcie. Za każdym razem jak tu przyjadę mi się podoba, a później się dzieje coś, co sprawia, że sobie przypominam, dlaczego ja tutaj nie jeżdżę. Ale to jest tylko i wyłącznie przez to, że ja to trochę za dużo na spontanie robię i to po prostu trzeba robić w kółku. I tyle. Bo widzicie, jak się robi w kółku, będzie przyjeżdża, rozładowuje, ładuje się i się jedzie. A tak to jak widzicie, rozładowałam się dzisiaj rano i dopiero jutro rano będę się ładować. Cały dzień stracony, a jutro powiedzieli mi, że o 8 rano być, bo kontener będzie przywieziony z portu. Wtedy będą ładować 2-3 godziny i wtedy jeszcze muszą go odslić. Znaczy nie kontener, tylko zawartość. Nie? Wtedy będą jeszcze clić. Dopiero wtedy będę mogła jechać. Koło 2 powiedzieli, że wyjadę. Dobra, gdzie jest parking? Tu jest kilka parkingów widzę nowych. Ja sobie znajdę. Tomorrow loading. See you tomorrow. Przyjeżdża się na wakacje na Grecji, to tak to nie wygląda. To psy łażą, śmieci. Dobra.
wczoraj, bo jest kilka różnych parkingów i tamten on był, ale był naprawdę taki, wiecie, tam to psy dopiero dupami szczekały. Track Metal Parking. Spróbujemy tam. Jest daleko? Nie jest. Sakra. Jestem dzisiaj tak strasznie zestresowana. Ja się śmieję, bo mnie stresu nigdy nie widać. Ale jestem tak strasznie zestresowana tym, że mi po prostu wszystko w gardle stoi. Jest już 3. godzina tutejszego czasu. Ja dzisiaj zjadłam jakąś sałatkę kupioną na stacji, bo nie byłam w stanie nic sobie po prostu zrobić do jedzenia, bo byłam taka zestresowana. Czy to nie jest jakieś oszustwo? Czy ja dzisiaj załaduję, czy nie załaduję? No i się okazało, że nie załaduję, ale jeszcze się udaje prom przenieść. No ale wiecie, no dzień stracony. Dzień pracy auta. I gdybym, widzicie, miała teraz ten kierowcę do zapłacenia, co kierowca tak naprawdę to ten, jak się bierze agencyjnego kierowcę, to wychodzi 1000 zł dniówka brutto. No i mi szefowa tych pieniędzy nie da. Niestety. No ale to nic. Dobra, idziemy na ten parking. To jest skrzyżowanie cyrkowe. Dobra, tu jest ten, co staliśmy kiedyś, ale tam były straszne toalety. Bardzo straszne. Może mają nowe, ale nie wiem. Jest jakiś inny za 300 metrów. Tu. Albo? Nie wiem, właśnie to jest parking, nie? Parking, no? No, dobra, tak. Dobra. Parking. Parking. Jest szef, okej? Nie wiem, te psy raz głaskałam tutaj i mnie tak chciały twarz chapsnąć. W tej Grecji to zawsze coś poluje na mój twarz. Wczoraj, na mój twarz. Słuchajcie, bo mam psy teraz z tym. Wczoraj bańka, a rok temu te psy. Słuchajcie, te psy łażą tu. One tu są panami, więc nie wiem. Okay, I'm coming. Cash, card? Card, Visa, Mastercard. Okay, thank you. Jestem całkiem w szoku, nie ogarniam, co tu się stało. 12 euro parking. Jest jeden plus. Ja muszę sobie jakieś plusy wytłumaczyć tego, że tak się z tym załadunkiem wpieprzyłam. Że tak w ostatniej chwili go brałam. Człowiek się całe życie uczy. Ja tak naprawdę cały czas nie wiedziałam, jak te granice pójdą, więc ja mogłam w czwartek już klepnąć ładunek. Nie, w środę mogłam klepnąć ładunek, ale cały czas tak nie wierzyłam, że te granice tak rzeczywiście pójdą bezstresowo i ja nie wiedziałam, czy ja będę w stanie się ładować rzeczywiście w poniedziałek. No i widzicie, się okazało, że mogłam brać
Więc teraz muszę tylko dojść do siebie i właśnie tak sobie wytłumaczyłam to, że mam bardzo dużo materiałów do przesłania, do przetransportowania, bo już wszystkie materiały vlogowe się skończyły, więc muszę wszystko przesłać już do tego, do edycji i normalnie to bym miała tam, wiecie, kilkadziesiąt giga, więc kosztowałoby to kilkaset złotych, więc... A tu jest Wi-Fi. Przynajmniej transportuję mi te materiały Wi-Fi. A czy pojadę dzisiaj do Aten, czy nie? Stąd jest niedaleko, taksówka będzie kosztować 3 dychy jakieś w jedną stronę, więc ani mało, ani... W tych czasach wszystko dużo, ale... Zobaczę, czy pojechać do Aten, czy nie. O kurczę, właśnie się dowiedziałam, że następny wolny prom jest w czwartek. A jutro jest wtorek. Tak na bieżąco z Was informuję. Teraz ta spedycja, ja napisałam do niej, że muszę zamknąć, bo ja nie będę 3 dni spędzać na jednym zleceniu po to tylko, żeby w ogóle wyjechać z kraju za ładunku. Oni powiedzieli, to oni mi zrobią. Rezerwacja no problem, więc nie wiem, może mają po prostu więcej spotów zarezerwowanych czy jak, ale czekam na rezerwację w takim wypadku. Boże, co za dzień. Tak z perspektywy kierowcy to powiem Wam szczerze, że człowiek to nawet nie ma pojęcia, z jakimi nerwami czasami po prostu się spedytorzy, dyspozytorzy muszą mierzyć. Po prostu masakra. Tak z perspektywy kierowcy to wszystko się zdaje takie, że to wszystko jest proste. No jest proste, tylko że po drugiej stronie czasami czeka się pół godziny na odpowiedź, tu miejsc nie ma, to tamto, to sramto. Powiem Wam, że jak nie wiem, mają co niektórzy 30 ciężarówek na głowie, to ja się nie dziwię, że oni non stop palą i są wszyscy siwi albo jacyś tacy. Ja w spedycji nie mogła pracować, sama sobie tutaj ogarniam wszystko, ale jak człowiek wypłynie na jakieś takie obce wody jak tutaj i wszystko takie wiecie, a ta Grecja jest naprawdę mega specyficzna, no to się można trochę postresować. Można. Wi-Fi tutaj nie sięga, to nic nie przetransportuje. Dobra, teraz ta spedycja mi robi booking do Ancony. Jezu, po prostu co ja przeżyję w tym transporcie, w tych dzikich krajach. Te dzikie kraje to jednak jest specyficzny rynek. Wielu armatorów i widać, że jeden ma, drugi nie ma. Szanujcie spedytora swego jak siebie samego. Mówię Wam. Bo oni też tu mają przesrane. A przy parkingu takie coś jest. Jak się nie jeździ na tak zwane dzikie kraje, to szczególnie jak się samemu ogarnia zlecenia i tak dalej, może być ciężko. Natomiast do jednej rzeczy, do której się można bardzo szybko przyzwyczaić, to jest jedzenie. Bałkany i generalnie Grecja, Rumunia, Bułgaria, to chyba są jeszcze takie ostatnie kraje, gdzie naprawdę przy trasie można porządnie zjeść zdrowo, porządnie, świeżo. No, jestem w Grecji, to stwierdziłam, oczywiście były te wszystkie szaszłyki i tak dalej, ale stwierdziłam, że w Grecji sałatka grecka musi być. Więc takie coś. Ten dzień to po prostu był zwariowany. Co ja dzisiaj przeżyłam, to moje. Na YouTubie wszystko będziecie widzieć. Cała lista. Patrzcie, co tu się dzieje. Jak tu leje. Ho, ho, ho. Czyli co, nawet w Atenach nie ma lata w zimie? Wsunięte. Powiem Wam, że te osłony tutaj, ja muszę takie do Volvega też ogarnąć. Bardzo dobre są. O, jaki zimny deszcz. No. To jest ciepło, jednak duszno w aucie, ale no, tak jest. Tu się można kąpać teraz, bez chodzenia pod prysznic. No dobrze, znajdźmy tą Mona Lisę. Widzicie, że można? Można. Jest wszystko czyste. No pięknie. Pięknie. Patrzcie, znowu wiedzieli, że potrzebny jest wieszak na ręcznik. Wow.
trochę kiepska wentylacja, więc poczekam, niech się wywietrzy po kąpaniu. Czegoś takiego muszę przyznać, że jeszcze nie widziałam. Patrzcie. Kontener. Ładują do naczepy. Ciężarówka po prostu wjeżdża. Wycofuje. Problem jest taki oczywiście, że nie załaduje to tak całkiem aż do przodu. Ze względu na dach przesuwany, ale nieźle. Tak w ogóle to dzień dobry. Jesteśmy już w porcie, już mnie ładują i powiem wam szczerze, że wszystko jest ok, natomiast mam takie przemyślenia kolejny raz na temat chińszczyzny, bo ładuję chińszczyznę. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnim razem też w Budapeszcie ładowałam, do Budapesztu ładowałam chińszczyznę, mniej więcej w tym samym miejscu. No i generalnie to tak dla nas, ludzi zachodu, ta chińszczyzna jest taka tania, ale ale siodła ta naczepa. O kurde, jakby 50 ton to ważyło. No, więc dla nas to jest takie wszystko tanie i kupujemy to zupełnie bezmyślnie. Aż się ugięła ta naczepa. O tak, jeszcze nie widziałam, żeby się naczepa ugięła, wiecie? O, podnoszą. Dobrze, pewnie podejdzie trochę do przodu. W sensie, żeby dał sobie na osie trochę bardziej. To na konia musi być obciążenie, natomiast jak się naczepa ugnie, to też wcale nie jest dobre. No nic, i chodzi mi o to po prostu, bo dążę do tego, żeby wam powiedzieć, że na temat konsekwencji, moje przemyślenia na temat konsekwencji takiego, wiecie, wybierania tańszych wyborów. I począwszy od takich małych rzeczy, jak idziemy na AliExpress, czy tak teraz wszyscy Temu reklamują. Temu generalnie ma gigantyczne miliardy na reklamy od rządu, więc zresztą widzicie, że influencerzy teraz bardzo dużo też reklamują Temu. Ja też miałam zapytanie od Temu reklamowanie, ale nie jestem w stanie tego troszkę już za dużo. To nie jest tak, że ja nigdy nie kupuję nic z Chin, bo zdarzają mi się też rzeczy, natomiast zawsze się staram jednak kupić od polskich przedsiębiorców lokalnych, żeby wspierać te małe firmy, nawet jeżeli one też ściągają z Chin. Natomiast po prostu chodzi mi o to, żeby mieć we wszystkim rozum, bo to jest tak, że widzicie, my sobie kupujemy i się cieszymy, że jest tanio, a ja tu jestem w porcie w Atenach i te wszystkie szwargały, które my kupujemy, zapakowane w pudełka, ładują tutaj ludzie ciemnej skóry ręcznie. I jak czasami się widzi jakieś nagrania z Indii, to tutaj nie wygląda inaczej. Wszystko jest przeładowywane ręcznie. Ci ludzie nawet rękawic nie mają, może nie chcą, ale no nie wiem, ale po prostu wszystko gołymi rękami jest zrobione. To, że jest tanie dla nas, to znaczy, że po prostu ktoś inny został wykorzystany w jakiejś takiej pracy po prostu trochę nieludzkiej. No nie wyobrażam sobie, żeby w Holandii ktoś tak przeładowywał takie ciężkie pudła, jak ja tutaj ładuję, pakunki, że we dwóch podnoszą i ładują pod sam dach. Owszem, jak jeździłam na Air Cargo, to tam też nieraz taka chińszczyzna latała i była przeładowywana ręcznie, ale to były lekkie pudełka. Więc takie tylko przemyślenia i skończywszy na autach, że też tak jakoś słychać, że teraz wszyscy się zachwycają chińskimi autami i też miałam zaproszenie od chińskiej marki na testowanie, ale też po prostu rozumiem konsekwencje, jakie za tym idą. Teraz wszyscy jedziemy po tanie auta do Chin, a tylko trzeba pamiętać o tym, jak gigantyczną część transportu stanowi automotive w Europie. Więc nagle się okaże, że kupujemy, a nagle tracimy pracę. I w sumie wielkie żale, bo europejskie marki zwalniają. To jest wszystko po prostu naczynia powiązane. Nasze wybory wiążą się bezpośrednio z naszą później sytuacją, jeżeli chodzi o pracę, więc po prostu pomyślcie 2 razy, czy te chińskie wybory są zawsze najlepszym wyborem. We wszystkim jest złoty środek i to wszystko nie jest biało-czarne, natomiast trochę lokalności jednak też potrzeba, takiej naszej europejskiej. Takie jest po prostu moje zdanie. No a swoją drogą też ta fabryka chińskich samochodów, chińska marka tak naprawdę, która się buduje tam na Węgrzech, jak się właśnie jedzie na Arad, jak ostatnio teraz jechaliśmy po tej trasie, przejeżdżaliśmy, no to nie wiem, czy gdzieś widziałam taką wielką, długą fabrykę, która się ciągnie tak strasznie długo wzdłuż autostrady. No będzie gigant. Niby konkurencja zawsze dobrze robi dla rynku, ale no jeszcze jak są produkowane w Europie, to bardziej okej, nie? Po prostu, żeby podatki były tutaj płacone. No dobrze. No to ładują, nie? Ładują, rozpięłam się, bo oni wszystko ręcznie robią, nie? No to się rozpięłam.
żeby mieli krócej. Jak załadują solówkę, wtedy się podepnę, podstawię przyczepę. Zawsze to przyczepa mniej do przejścia. Nigdy ładunek za Aten nie był normalny. Albo ładowali pół dnia, albo coś tam. No ale słuchajcie, tak mnie coś tknęło, bo powiedzieli, że dadzą mi tam wszystko, nie? Ale tak mnie coś tknęło, że może jednak nie dadzą. I w końcu pojechałam sama. I dobrze, że pojechałam, bo bym tam siedziała do wieczora. I w końcu teraz mi powiedzieli, że muszę jechać robić customs, więc powiem wam, że już to później zrobię. Jedziemy, mamy 10 km. No i też powiem wam, że jest ładunku 18 ton, ale znowu na dupę załadowane. I mówię im, że ta ciężarówka jest większa i nie potrzeba aż tyle. Nie, tyle trzeba, bo to będzie całe, bo oni takie ładują i wiedzą, że jest całe. Coś tu muszę trochę. You want the... Okej. Dostałam też numer telefonu do cennika. Generalnie jak będzie wszystko pozałatwiane, to będzie dobrze, ale powiem wam szczerze, na ciągnącej to mam 11,2. To nie ma dużo zapasu, bo jest max 11,5. Więc paliwa mam jeszcze dosyć dużo, więc to będzie spadać, a teraz będzie spalanie duże. Na ciągnący mam 5,8. To też trochę więcej zapasu, ale też wcale nie dużo. Natomiast wiecie, mogą powiedzieć, żeby pierwsze przyczepę załadowali to pełno i wtedy dopiero doładowywać to do. Nic, jedziemy. No, te Ateny z pewnością są inne od tych Aten, które znacie ze zwiedzania turystycznie. Czekajcie, wiecie co? Ja sobie wpiszę numer telefonu do tego gościa, żebym mogła do niego w międzyczasie zadzwonić. Dobra, i teraz jedziemy. Już kilometr od urzędu celnego. Fajnie, że goś nie odbiera. Η κλήση σας προωθείται. Ale dobra, jeszcze pojedziemy dalej. Taki coś. Customs office, dobra, jest ok. Tylko teraz takie coś. No dobra, będziemy próbować załatwiać cokolwiek. Customs. I know customs. I know here consul. Yeah. I know.
problem, he is coming. When coming. Może ja bym się nadawała nawet do życia tutaj, ale miał być, miał czekać, nie odbiera. Dobrze, że go zlokalizowali w ogóle. To było takie łatwe taką ciężarówką w pełni załadowaną zawrócić. No problem. Będziemy szukać, żeby zawrócić. Szukajcie ze mną razem. After the bridge, turn. Okay. Thank you. Slowly, eh? Yeah. Warum? Widzicie, tak czułam, patrzyłam na tą mapę, czy tam lepiej do portu nie dojechać. Myślałam, dobra. Wyskoczy, założy plombę i tyle. Ale widzicie, to jednak człowiek po latach ma jakieś takie przeczucie. Nie, nic. Najważniejsze, że się udało zawrócić. Żadnych szkód nie ma. Tam było takie, wiecie, z tej strony, właściwie nie wiem, było drzewo dosyć blisko. Nie mogłam się aż tak strasznie zadać, no żeby, wiecie, nie wyszło jakiegoś. Może by tak Wolwi chciał tu zdjęcie? A już, dobra, mam dość. To jest w ogóle, patrzcie tu. Patrzcie tu. Takie coś. Dobra, idziemy dalej stąd. Ta pierdółka mała tutaj jak jeździ śmiesznie. Powiedzcie, że jest zakaz w ogóle, pod prąd teraz pojadę, co? Nic nie ma. Prawo skręcać, musimy się zadać. Z pozytywnych rzeczy to tak czy inaczej musielibyśmy zawrócić, bo tam widzicie, to była ślepa ulica, więc spoko, przynajmniej miałam na kogo zwalić. Ale tak patrzyłam, myślę, tu do portu patrzę, ale są szlabany, to nie wygląda, lepiej już tam w takim razie, ale dobra, jest jak jest. Przyszedł mail w końcu do spedycji, ta spedycja odpowiada z godzinnym opóźnieniem albo i więcej. Pierwszy raz widzę małego psa na Bałkanach, zawsze są tylko wielkie. Patrzcie. Jedne to psy tutaj są. Nie mogę Cię doprosić informacji od spedycji, o której mam ten prom. Za nic nie chcą mi powiedzieć. Ta komunikacja jest po prostu z nimi. No ale nic, sprawdziłam sobie na czacie. No i się okazuje, że o 17:30 wypływam. A mi w tej chwili pokazuje dojazd na 16:15. No i w ogóle zero zainteresowania tej służby celnej, więc powiem Wam szczerze, że nie chcę się denerwować, ale to wciąż nie wygląda dobrze. Kiepsko to wygląda, przyszedł ten gość, co
miał być od razu na mnie czekać, nie? Godzinę później on przyszedł do mnie, wziął papiery, tak przez siatkę. No i mówi, żeby czekać. Ja mówię, że mam 15 minut zapasu i później już nie zdążę na prom. Powiedział, dobrze. I poszedł. I czekam. I od rana, to powiem wam szczerze, na toalecie nie byłam. I nawet teraz nie mogę pójść gdzie chodzić, chociaż po drugiej stronie drogi, jak tak wiecie, przejdę cały parking dookoła i to tam jest kawiarnia. Ale nie pójdę, jak przyjdzie z tymi papierami, to mnie nie zostanie w aucie i tyle. Widzicie, takie to jest, taka robota. Niby człowiek cały dzień siedzi i nic nie robi. I teraz tutaj z drugiej strony, od strony spedycji czy dyspozytora, to bo że kierowca cały czas dzień siedzi i nic nie robi, to wiecie, no ale się denerwuje, nie? Denerwuje, czy na pewnym miejscu odpowiednim, tu ludzie na niego krzyczą, tu coś tam, to musi zawrócić, tu nie może jakiejś szkody zrobić i taka robota. No ale chodźmy sobie, chociaż sobie ustawmy naszą nawigację. Tu jest Francja, tu Hiszpania i na środku jest Madryt. Z tej strony damy pineskę. Tak mniej więcej, po prostu obwodnica Madrytu. Tak wiecie. No dobrze. Tu jest Patras? Ja nie wiem, gdzie jest Patras. Przybędziesz do celu o 6:22. Nie byłam nigdy w Patras, to nie wiem dokładnie, gdzie jest Patras, więc na wszelki wypadek wpiszę. No dobrze, tylko że my płyniemy do Ancony. Ancona, czyli stąd. Dobra, postój. Widzicie? A o 5:30 wypływa prom. Czyli o tej porze już będzie kończyć ładować auta. No nic, jeszcze jest czas, ale nie za dużo. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Graham Robinson, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, DJ De Koning, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Ahmed Esmeroglu, Filip Bosanak,